Cześć, dzisiaj będzie z głosem. Zagramy sobie po polsku jedną z moich ulubionych gier na Commodorka Wyspa. Żeby było ciekawiej, zagramy na Amidze pod emulatorem Frodo. Żeby było jeszcze ciekawiej, emulator będzie uruchomiony na procesorze PowerPC. Uruchamiamy sobie Froda. Mamy Commodorka. $,8 list $8 i ładujemy. To jest pierwszy gameplay tego typu na YouTubie, bo nie ma polskiej wersji Wyspy. Znalazłem tylko po angielsku gameplaye. Że na prawdziwej Amidze to chyba nikt jeszcze w to nie grał. Track intro oczywiście. Na usprawiedliwienie dodam, że mam oryginał kupiony w latach 90. Chciałem sobie kupić też tą reedycję na kasecie, jest z firmy Retronic, ale ze względu na mój aktualny stan zdrowia to raczej się pozbywam swoich dóbr, a nie gromadzę nowe. Gramy na joysticku. W grze można save'ować również, no ale to jest kompletnie niepotrzebne, bo tam gameplay trwa 20 parę minut. No i gra z 96 roku. Już Amiga była wtedy kompletnym trupem, a to dopiero Commodorek. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od muszli. Ta muszla będzie potrzebna na sam koniec pierwszego etapu gry. Tutaj mamy strażnika. Za dużo z nim nie pogadamy. Ani kroku dalej z rozkazu króla. Niestety nigdzie nic więcej się na temat owego króla już nie dowiemy. To taka jedyna informacja. Co będzie potrzebne nam na kwas? Trzeba znaleźć złoty pieniążek, który damy temu człowiekowi, żołnierzowi. A teraz się tak zastanawiam, czy ten owoc się do czegokolwiek w tej grze przydaje. Tutaj będzie złoty pieniążek za chwilę leżał. Tak jest, mamy złotą monetę. Wędka będzie potrzebna do dołu, a tego chyba nie weźmiemy teraz. Nie. Do tego trzeba szpadelu. Czytałem recenzję tej gry. Główny zarzut jest taki, że jest zbyt prosta. Dla mnie to jest akurat zaleta, bo ja jestem antytalenciem, jeśli chodzi o gry przygodowe. A dzięki temu, że ta gra jest prosta, to miałem okazję sobie pograć, tak? Bez solucji. To była pierwsza gra w moim życiu, którą przeszedłem bez solucji. Dzięki temu, że jest prosta. Druga to był eksperyment Delphi już na prawdziwej Amidze. Tutaj mamy kwas, musimy wziąć szklankę.
Napełniłeś szklankę, tak jest. Tutaj kończymy pierwszy etap gry. Pierwszą wyspę. Możemy sobie już przywołać skrzata. Muszla wydała dźwięk podobny do rogu. Pojawił się elf. Ale on jest łasy na złoto. Czy mamy już obóz muszla, szklanka, złota moneta, wędka? Dobra. Chodźmy do tego strażnika, zatem. Dajemy mu złotą monetę i on leci. Złota moneta, dzięki, idę na piwo. Smacznego, mam nadzieję, że bezalkoholowe. Teraz tak, o, mamy dół, więc tutaj używamy wędki. Bryłkę metalu, to jest magnes. I tutaj też chyba jest jakiś przedmiot. Tak. Klucz. Grałem w to w latach 90. i byłem niesamowicie podjarany tą grą. Zresztą do dzisiaj jestem. Nawet mi się udało zrobić wywiad z autorem. I tutaj musimy, te drzwi są tak. Zbadaj. Drzwi blokuje potężna stalowa sztaba. I tą sztabę musimy rozpuścić za pomocą kwasu w szklance. Ciecz okazała się kwasem i rozpuściła sztabę, ale tylko częściowo. Musimy to zrobić jeszcze 2 razy. Ale żeby nie było tak łatwo i prosto, to później musimy jeszcze użyć klucza. Może od razu polecę po ten klucz. On był w dziupli. Tak, w tej dziupli. Tam jest jakiś przedmiot. Bryła metalu. Metal ten ma właściwości magnetyczne. Za pomocą magnesu udało ci się wyciągnąć kluczyk. Ale ten kluczyk chyba nie jest do tych drzwi. Kluczyk był do czegoś innego. Tak, do szafki. Lecimy po kwas. Ten chłopek jest całkiem fajnie animowany, on się tak zgrabnie rusza. Można było dodać jeszcze z 2-3 postacie i normalnie portujemy Franco na Commodorka. Nie tu. Też nie tu. Gdzieś był ten kwas. No nie tu. Czyli w lewo. I naprawdę ta gra i ta muzyka to potrafiły zbudować taki mega fajny klimat. Pamiętam te lata 90. jak ja w tą grę grałem. Wieczorkiem w szczególności. To naprawdę robiło wrażenie. Mały kluczyk, szklanka. No, ten mój wysłużony joystick. Mamy. Biegniemy. Znaczy idziemy, no bo biec to raczej nie potrafi.
Rozpuszczamy. Szklanka. Użyj. Ciecz okazała się kwasem i rozpuściła sztabę, ale tylko częściowo. Jeszcze raz to musimy zrobić. Niestety trochę słabo z fabułą w tej grze. Nie wiemy, jak bohater się nazywa. Nie wiemy, jak się tutaj znalazł. Te informacje są takie bardzo szczątkowe, niestety. A szkoda. Bo to się wydaje ciekawe dosyć. Szklanka. Użyj. Zobaczmy, jakie my mamy klucze. To jest do... Klucz. Użyj. Nie użyj, zbadaj. Z brązu. Dobra, nie mamy klucza do tych drzwi, które trzeba kwasem rozpuścić. O, Milusia. Szpadel. Mamy. Dobra, jak mamy szpadel, to możemy lecieć po roślinkę i dać ją panu krasnalowi. Ach, jak ja lubię tą muzykę. Tak, mamy roślinkę. Ja pamiętam za dzieciaka, jak ja w to grałem, to ja sobie wyobrażałem, co tu się dzieje w tym świecie. Starzec. I jemu dajemy roślinkę. Użyj. Jaka ciekawa roślina, dzięki. Znalazłeś się w naszym świecie zupełnie przypadkowo. Ja nie mogę ci pomóc, ale wiem, że na wyspie mieszka elf. Nie spotkałem go nigdy, lecz podobno lubi on głos z rogu. Tylko to o nim wiem. Weź ten klucz, na pewno ci się przyda. I to jest ten klucz, który potrzebujemy, żeby otworzyć te drzwi. Starzec nie zwraca na ciebie uwagi. Jest pochłonięty lekturą jakiejś książki o roślinach. Że jako dzieciak wyobrażałem sobie, jak ten świat tutaj żyje i co się w nim dzieje, no bo jedyne co tu mamy animowanego to głównego bohatera. Reszta jest taka bardzo sterylna. W sensie no... nie dzieje się tu za dużo, ani animacji tutaj nie mamy, ani NPC-ów za bardzo. Dialogów w tej grze też nie ma. Za dużo. Tak, teraz tak, rozpuszczamy drzwi. Szklanka. Była. Ciecz okazała się kwasem i rozpuściła. Drzwi są zamknięte na klucz. Ale my mamy klucz. Klucz jest zrobiony ze stali. Ten klucz pasuje. Tutaj mamy mały kluczyk, używamy. Nic ciekawego, no. Otworzyłeś szafę i znalazłeś złoty kielich. Czyli w tym momencie możemy zakończyć pierwszy etap gry i przenieść się na drugą wyspę. Czyli owocu nie potrzebujemy do niczego. Przedmiot zbędny. No tu.
Idziemy do Krasnoluda. Wiecie co, jeszcze chcę sprawdzić, ile mocy procesora PowerPC idzie na emulację Commodorka. Zobaczcie. Gdzie mamy myszkę? Mamy. No, tak trochę więcej niż połowa. 55 do 60% powiedzmy dobijam. Dobra, wracamy do gry. Gdzie jest nasz krasnal? Znalazłem autora gry, to już mówiłem, na Facebooku. I ja mu dzisiaj wyślę wiadomość i zapytam go o ten owoc. O co chodzi z tym owocem? Bardzo dziwny owoc. Na skórce ma biało-czerwone plamki. Nic się nie stało. Złoty kielich. Użyj. Dzięki, znam twoją historię i chętnie ci pomogę. Teraz słuchaj uważnie. Na drugiej wyspie są drzwi, które prowadzą do twojego świata. Otworzyć je może jedynie moc 3 kryształów. Ja nie mam dostatecznej wadzy, by ci pomóc. Przeniosę cię teraz na drugą wyspę. Tam szukaj szczęścia. Powodzenia. Jesteśmy na drugiej wyspie. To też mi autor mówił, że Elka Avalon był zadowolony z tej gry. Podobała im się, ale była za krótka. Ponieważ była tam tylko ta pierwsza wyspa. Więc autor musiał dorobić drugą wyspę. Co mi się oczywiście podoba. I działa to w ten sposób, że ta druga część gry jest spakowana w pamięci i w momencie jak się przenosimy tutaj, no to jest ona depakowana. To jest właśnie ten kryształ, który musimy zdobyć. Tutaj jest chyba sprzedawczyni. Tak. Dobra. Najpierw musimy znaleźć kwiatek i musimy znaleźć butelkę. To są drzwi, tutaj jak przechodzimy przez te drzwi, to już jest koniec gry. Dobra. Tutaj nie ma żadnych przedmiotów. Lecimy. Tu jest kowala. Tak. On nam gniecie jakiś kamień potem. Tutaj wkładamy kamieniem. A my sobie szukamy kwiatka, żeby dać sprzedawczyni i butelki na mleko. Łyżka to też nam będzie potrzebne do mieszania. Kamień. Niestety gra nam nic nie podpowiada na temat kamieni i kryształów. A trochę tutaj tego w tej grze jest. Znaczy w tej części wyspy. Będzie i trochę kamieni, i trochę kryształów. Właśnie, już mamy drugi. No i wszystko robimy na chybił trafiu, tak? Nie ma żadnej podpowiedzi. Ani jakichkolwiek sugestii, no czegokolwiek, no. Butelka, dobra, mamy butelkę. Łyżka, kamień, kryształ. No to biegniemy dalej. Kurczę, jak ja sobie przypominam lata 90, jak mi tutaj wyobraźnia pracowała. Ha! Normalnie w głowie mi się ten cały świat ożywił. Mamy kwiatek. A tutaj mamy klej. To jest potrzebne do zrobienia chyba kolejnego kryształu. Łyżka, klej, mleko. I tam trzeba jakiś kamień sproszkować. Dobra, na razie zasuwamy do sprzedawczyni.
nic ciekawego. I tutaj coś można powkładać, pamiętam. No ale no, trzeba to robić na chybił. O, włożyłeś kamień do maszyny. Udało się za pierwszym razem, no aż nie wierzę. Ale pozbyliśmy się już jednego. To jest dobrze. Dobrze, biegniemy do pani sprzedawczyni. Oferujemy szeroki wybór artykułów żywnościowych. Niestety jedyne co od tej kobiety idzie otrzymać dziękuję, w czym mogę służyć? To mleko. Łyżka, kamień, kryształ, butelka. I fajne jest to, że obrazek się tego zmieni, tej butelki, że jest mleko. O, mamy. Jest napełnione mlekiem. I tutaj już nic więcej nie zrobimy w tej lokacji. Ten kryształ się ściąga, znaczy na ziemię się go ściąga za pomocą pergaminu z zaklęciem. Się później uzyska. No też musimy jechać na chybił trafił. Dobra. Mi się wydaje, że teraz trzeba biec do Kowala. Nie mamy jeszcze tego. Kamień, kryształ, butelka, tutaj. Świadczy różnego rodzaju usług. Włożyłeś kryształ do maszyny, otrzymałeś przezroczysty proszek. Tak, proszek, mleko, klej i to trzeba zamieszać i się uzyska tam kolejny chyba kryształ. Tutaj myśmy już włożyli. Ok, mamy następny. Kamień, tak. Z tym do Kowala. Tam. Kowal rozłupał kamień. Pod czarną skorupą był niebieski kryształ. Na pewno będzie pisać, że jest niebieski. Tak niesamowicie przydatna informacja, niezbędna do kończenia gry. Tutaj mamy pustą. Dobra, tu też mamy pustą. Biegnijmy do tego szata. Ja nie pamiętam, czy diament mu trzeba dać, czy właśnie ten niebieski kryształ. Zaraz się dowiemy. Nic się nie. Jemu trzeba dać. Od niego się właśnie dostaje ten pergamin.
potrzebny do zdjęcia tego kryształu lewitującego. No nic, lecimy do maszyn i próbujemy wszystkiego na wszystkim. Nie, tu jeszcze, nie. Tutaj się wkłada ten czerwony kryształ, to pamiętam, który lewituje. Tam jest nasza ekspedientka. To chodźmy teraz do tych maszyn zgniatających. Magiczna maszyna, po kolei jedziemy. Włożyłeś kamień do maszyny. No i co dalej? Zmaterializował się diament. Dobra, mamy. Z tym diamentem do tego krasnala zasuwamy. I on nam da pergamin. Oprócz tego pozwoli nam się pobawić kociołkiem. Klej, butelka, proszek, diament. Ten opis jest genialny. Mój ukochany diament, w nagrodę pozwolę ci się pobawić moim magicznym kotłem. Oto magiczny zwój, na pewno ci się przyda. I tutaj musimy w odpowiedniej kolejności wszystko wrzucać. Nic ciekawego. Wrzuciłeś do kotła, dobra, proszek mamy. Wlałeś mleko, normalnie mi się udało we właściwej kolejności, aż nie wierzę. Wlałeś klej do kotła i to trzeba zamieszać. Wymieszałeś dokładnie wszystkie składniki. Kocioł wyprodukował biały kryształ. I za pomocą tego białego kryształu kończymy grę. Mamy 28 minut. Teraz tak, teraz idziemy wypowiedzieć magiczne zaklęcie. Magiczny pergamin. Spisano na nim zaklęcie. Odczytałeś zaklęcie, kryształ upadł na ziemi, jest twój. Super. I teraz tak, tutaj ładujemy czerwony kryształ. A ciekawe, czy da się już użyć białego kryształu. Bo normalnie wygląda to tak, że tutaj musimy załadować ten czerwony kryształ, a tutaj używamy białego. Tak. Nic się nie stało, tak, czyli trzeba ten kryształ tam załadować. Pamiętam, że trzeba czerwony. Włożyłeś kryształ w wnętrze, tak jest. Chodź, zabawimy się. Użyj. Drzwi otwierają się. Gratulacje, udało ci się wrócić. Szczęśliwie do domu. Nigdy nie zapomnisz. Krainy. Kiedy obudziłeś się na tej wyspie? Sorry, mam tutaj emulator komodorka obcina trochę obraz. Mimo wysiłków nie udało ci się odnaleźć choćby najmniejszego śladu wyspy. Czyżby to był sen?
Piotrek, dzięki za tą fajną grę. Muszę zaraz do autora napisać na Facebooku, zapytać go o ten owoc. Koniec. Dziękuję za oglądanie. Do następnego.